Zaczął nam się kwiecień. Kwiecień, plecień, co przeplata trochę zimy, trochę lata. Doświadczyliśmy tego minionej mroźnej nocy. Rozpoczynamy kolejny tydzień w ogrodzie. I rozpoczynamy jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. To w kwietniu zakwitną cudowne kwiaty cebulowe, między innymi tulipany i narcyzy, a także drzewa i krzewy owocowe. Pierwsze bladozielone liście rozwijają się na gałęziach drzew i krzewów liściastych. Przyroda wybucha, a najlepiej to widać w naszych ogrodach. Kontrolujemy przechowywane bulwy i cebulki. Już niedługo będziemy sadzić dalie, mieczyki czy kanny. Usuwamy egzemplarze porażone chorobami lub ze śladami żerowania szkodników. Planujemy, gdzie posadzimy te pięknie kwitnące rośliny. Przygotowujemy też rabaty i grządki do kolejnych wysiewów oraz nasadzeń. Dokładnie je odchwaszczamy i jeżeli nie zrobiliśmy tego jesienią, zasilamy, na przykład kompostem. W kwietniu czeka nas jeszcze więcej pracy związanej z sadzeniem i sianiem. 4 kwietnia to dzień marchewki. Warto ją wysiać w warzywniku. Siejemy też pietruszkę, sałatę, rzodkiewkę i koper. W domu dbamy o rozsady, regularnie je podlewamy i obserwujemy. Sprawdzamy, czy nie pojawiły się choroby grzybowe lub szkodniki, np. mszyce. A mszyce mogą się już też pojawić w naszych ogrodach. Te szkodniki jako jedne z pierwszych atakują nasze rośliny. Można je zaobserwować często na młodych liściach tulipanów czy delikatnych, dopiero rozwijających się liściach róż. Młode, kiełkujące rośliny lub gałązki mogą zostać przez nie zupełnie zniszczone. Nakłuwają tkanki i wysysają sok komórkowy. Przenoszą też groźne wirusy. Owady te rozmnażają się bardzo szybko, więc obserwujmy nasze rośliny. A przy okazji warto je także nawieść. Odżywiamy wszystkie niedawno posadzone rośliny, krzewy owocowe, młode iglaki i różaneczniki. Nawozimy też kwitnące wiosną rośliny cebulowe, szczególnie te, które kwitną w naszym ogrodzie już któryś raz z rzędu. Wczesna wiosna to dobry moment na przeprowadzkę roślin. W każdym ogrodzie przychodzi od czasu do czasu taka chwila, że musimy coś zmienić. Niekiedy miejsce, które początkowo wybraliśmy, nie służy roślinie i należy ją przenieść. A niekiedy nasze okazy tak się rozrosły, że przesadzenie staje się koniecznością. Zdarza się też tak, że wpada nam do głowy nowy pomysł lub koncepcja przebudowania fragmentu ogrodu lub stworzenia nowego kącika. Nie czekajmy do lata. Kwiecień to odpowiedni moment na takie zadania. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.